Cześć, witam Was serdecznie na kanale Orchideli w kolejnym filmie. Dzisiaj robimy ciasto ze śliwkami. A ciasto jest pyszne, stosunkowo szybkie w przygotowaniu, długo zachowujące świeżość. Jest to również ciasto idealne dla tych, którzy z pieczeniem nie mieli nic wspólnego albo bardzo niewiele i na przykład chcieliby upiec swoje pierwsze ciasto w życiu. Także to jest idealny przepis dla Was, ponieważ jest to ciasto z gatunku wrzucić wszystko razem do miski i wymieszać. Przy pieczeniu tego ciasta istotne jest jedynie to, aby zachować dwie zasady. Po pierwsze, wszystkie składniki muszą mieć temperaturę pokojową, więc wyjmujemy je z lodówki odpowiednio wcześniej, a po drugie, ciasta tego nie należy mieszać za długo. Generalnie mieszamy tylko tyle, ile jest potrzeba, aby składniki się połączyły. Reszta to już czysta poezja, także zapraszam do pieczenia razem ze mną. 230 g, czyli 1,1/3 szklanki mąki pszennej, 2 budynie śmietankowe bez cukru i 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia mieszamy razem. 100 g, czyli pół kostki rozpuszczonego masła i pół szklanki cukru. Mieszamy. Następnie dodajemy jedno jajko, 2 łyżki śmietany i 3/4 szklanki mleka. Mieszamy całość dokładnie, a gdy wszystko się w miarę połączy, dodajemy suche składniki. Gotowe ciasto przelewamy na blaszkę o wymiarach mniej więcej 20 na 35 cm, wyłożoną papierem do pieczenia. Na wierzchu układamy około kilograma wypestkowanych śliwek. Ciasto wstawiamy do nagrzanego do 175 stopni piekarnika i pieczemy około 35 do 40 minut. Po mniej więcej 30 minutach pieczenia zabieramy się za ubijanie piany z białek. 5 białek ubijamy na sztywno i białka te, podobnie jak cała reszta składników, powinny mieć temperaturę pokojową. Takie ubijanie na sztywno zwykle zajmuje około 2 minut, a na sztywno oznacza dokładnie tak, czyli jeśli łyżką lub łopatką nabierzecie odrobinę, to ślad, który zrobicie w białkach, powinien zostać niewzruszony. Następnie, kontynuując ubijanie, powoli dosypujemy 2/3 szklanki cukru. Powoli, ponieważ w tym przypadku pośpiech jest złym doradcą. Jeśli wsypiecie całość naraz, to po prostu zniszczycie sobie pianę. Gdy już cały cukier jest dodany, kontynuujemy ubijanie jeszcze jakieś 7 do 10 minut. Piana powinna być bardzo stabilna, w środku gładka, bez wyczuwalnych drobinek cukru. I teraz dosypujemy budyń śmietankowy lub waniliowy, w zależności od upodobań. Ja u siebie dodałam waniliowy. Chwilę mieszamy, aby dobrze rozprowadzić go w bezie. I czas na ostatni element, całkowicie nieobowiązkowy, ale nie pożałujecie, jeśli dodacie ten składnik, czyli około 50 g płatków migdałowych. Upieczone ciasto wyjmujemy na chwilę z piekarnika, przykrywamy bezą. I teraz uwaga, bo rzadko zdarza mi się wypowiadać takie słowa, włączamy termoobieg i zmniejszamy temperaturę do około 150 stopni. Jeśli nie posiadacie funkcji termoobiegu, po prostu pozostawcie piekarnik bez zmian. Ciasto z bezą pieczemy jeszcze dodatkowo 15 do 20 minut lub dłużej, jeśli wolicie wersję bardziej wypieczoną. No i teraz niestety muszę to powiedzieć, chociaż wiem, że nie będzie to przyjemne. Zanim ukroicie ciasto, musi ono troszeczkę przestygnąć. Smacznego!